Cześć, siemanko, jestem Remek i witam was w finałowym odcinku programu Sabotażysta, 5. edycja! Jazda! Zaprosiłem kilkunastu uczestników do naszego potężnego zamku, by w jego murach mogli codziennie ze sobą rywalizować w zadaniach rodem ze średniowiecza. Wszystko po to, by wykazać się hartem ducha i zawalczyć o największą dotychczas nagrodę – 100 000 złotych. Problem w tym, że nie wszyscy grają czysto. Pośród szlachetnych uczestników ukrywają się sabotażyści, których tożsamości nie poznamy aż do końca gry, a ich jedynym celem jest doprowadzenie drużyny do porażki. Każde niewykonane zadanie to więcej pieniędzy na koncie sabotażystów, a mniej w puli uczestników. W tej edycji sabotażyści mają jednak większe możliwości niż kiedykolwiek wcześniej. Wyposażeni są w nowe i ukryte mechanizmy oraz intrygi. Mogą skuteczniej manipulować przebiegiem gry i losami całej drużyny. Tak, by ich tożsamość nie wyszła na jaw. Oprócz sabotażystów i uczestników w 5. edycji jest jeszcze jedna wyjątkowa postać, która sporo namiesza. Na koniec każdego dnia odbędą się obrady i głosowanie, w którym uczestnicy muszą odpowiedzieć sobie na jedno, najważniejsze pytanie: kto z nich jest sabotażystą? Uczestnicy, którzy otrzymają najwięcej głosów danego dnia, będą musieli natychmiast dopuścić program. Drodzy widzowie, ten sezon sabotażysty przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Pełen emocji, zdrad i mocnych zwrotów akcji, gdzie zaufanie do innych to tylko pozory, a lojalność kończy się tam, gdzie zaczyna się walka o koronę. Ponownie nadszedł czas, żebyście i wy zadali sobie to jedno bardzo ważne pytanie: kto z nich jest sabotażystą? Głównym partnerem programu Sabotażysta 5. edycja jest ING Bank Śląski. W poprzednim odcinku, po tym jak Susan w zadaniu stanęła na znaku zapytania, musiała wybrać jedną osobę. Wybrała Ulę, a ta musiała wyeliminować jednego z uczestników tu i teraz. Pasza. Jej wybór padł na Paszę i to on musiał opuścić natychmiast program. Nara. Dziękuję bardzo za udział. Intrygi stały się gęstsze niż kiedykolwiek, a zaufanie między uczestnikami praktycznie przestało istnieć. Karolowi też nie ufam. To jest ziomek, ale ja nie wiem, czy on nie jest sabotażystą. W drugim zadaniu tego dnia uczestnicy musieli znaleźć części i zbudować katapultę. Uczestnicy jednak skupili się bardziej na dodatkowych elementach, które można było w tym zadaniu odnaleźć. Nawcia po krótkiej przepychance z Wojtkiem Golą wskoczyła do wody, gdzie pozyskała blokadę głosów. Ale dałaś mi słowo. Ale my razem. Po informacji od Oliwii rozgrzebała również krowi placek, pod którym ukryty był immunitet. Mamy immunitet, ale jeszcze nie powiem tego ludziom. Zadanie zakończyło się fiaskiem, w którym sabotażyści zgarnęli większość dostępnych pieniędzy. Dla mnie za mało czasu. Wszyscy robiliśmy tak samo źle te zadania. W efekcie, w finale programu Sabotażysta uczestnicy będą walczyć o prawie 40 000 złotych, ale sabotażyści walczą o ponad 60 000. Przestań się na mnie obrażać jak dziecko. Ja dzisiaj też jestem obstrana przez cały dzień i tak dalej. To, że ja ci powiem, że na ciebie nie zagłosuję, to jest nie robota, tak? W obradach mieliśmy potężne starcie sojuszów, a wynik głosowania był nieoczekiwany. Program opuścił Wojtek Gola oraz Susan. What the f... Wiemy też, że wraca Błazen. I pora się przekonać, kto nim jest. Dotarłam do finału i bardzo się cieszę, dlatego że jest to jedna z najlepszych przygód mojego życia i bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Welcome, welcome, welcome. Nie wiem do końca, jakim cudem się tu znajduję, bo z tego, co rozmawiałem z ludźmi po tych głosowaniach całych, to powinno być tak, że mnie tutaj nie ma. No ale cieszę się, tak? Dopiąłem swego. Jestem w finale, no. Jestem pod wrażeniem, że dalej tu jestem, bo jadąc na ten program myślałam sobie, że dobra, 2, max 3 dni. W ogóle nie widziałam siebie w finale, ale jestem. Udało się. Nie spodziewałam się w ogóle, że tak daleko zajdę. No cieszę się, ale już tęsknię za domkiem. Witam serdecznie, drodzy uczestnicy. Dzień finałowy. Mam nadzieję, że jesteście wyspani, pełni energii. Jedzcie, wcinajcie. Przyda się wam po prostu siła, moc i adrenalina. Drodzy uczestnicy, mam nadzieję, że jesteście przygotowani, bo ktoś was tu odwiedza. Witajmy ponownie Błazna, sabotażysty 5. edycji, czyli, drodzy Państwo, Grafa. Graf od początku miał jasny plan na tą grę.
Tak jak sam go określał, regularnie zatruwał studnie. No co, trucie studni the game. Graf powiedział, że może z tym nie głosować. No bo to jest takie, żeby skrócić. No tak. Sojusz rozbić. Tak. Dlaczego głosujesz na kogoś i nie wiesz właściwie dlaczego? Właśnie teraz rozważam zmianę zdania. Nie widzę sensu w ogóle, dlaczego miałbym na nią głosować. Wydaje mi się, że chciałeś mnie namówić tutaj w tej Nie, ja sytuacji. po prostu badam teren. Way of Blonde była osobą, która mi powiedziała o tej chwili ze znakiem. Przy stole kolacja bądź obiad wczoraj. I ona potem powiedziała dzisiaj, ale nie ja tylko ci podawałam informację, którą mi dała Nawcia. I Oliwka powiedziała, że to ty zaczęłaś o tej chwili ze znakiem po pierwsze. Mówią jakbyś wszystkie informacje, które są negatywne na Karola, że jakbyś instygowała ja też. Wrzucał jeden wątek, który samoistnie się rozwijał. W pewnym momencie, gdy był konfrontowany, tak jak w sytuacji z Wojtkiem Golą, wybierał rozwiązanie, które rzucało na niego cień podejrzeń, ale nie zdradzało jego roli wprost. I powiedziałeś, że 2 osoby chcą mnie się pozbyć. Tak jest, I wiem o jednej. tak jest. A wiesz, co był drugą? Nie, wymyśliłem ją. Po co? Żeby podkręcić. Tak, tylko jednej wiedziałem. W ten sposób sprawiał, że uczestnicy wierzyli w jego prawdomówność, ale jednocześnie nie czuli się w pełni komfortowo, kiedy był w otoczeniu. Jak doskonale wiemy, plan się oczywiście powiódł. I to chyba z świadomą pomocą pewnej osoby. Już drugiego dnia programu został wygłosowany przez uczestników. Jak możecie się domyślać, nie przejął się tym zbytnio. I widzimy się za 2 dni. Chciałem później, ale nie narzekam. Będzie dobrze. Siemaneczko, finał. Celem było zostać wywalonym. Fajnie jest tak specjalnie szpącić, żeby zostać wygłosowanym. Jak zobaczyłem grafa w drzwiach, to mówię, szykują się kolejne dawki ciekawostek i mocnych żartów. Moi drodzy, słuchajcie mieszkańcy, ogłasza się co następuje. Ty, Rezi, co się stało z mrówkami? Drodzy uczestnicy, jest 5 finalistów i wszyscy bierzecie dzisiaj udział w finale. Każdy równo walczy i każdy konkuruje ze sobą. Graf wie tyle samo co wy, czyli nic. Do czego służą monety, co się będzie działo, jak wygląda finał, to oficjalnie ogłaszam. Zostawiam was, porozmawiajcie sobie, bo się dużo działo w międzyczasie, ale zjedzcie śniadanko porządne, dokończcie je. Jak tylko zjecie, czekam na was i zapraszam was do sali bilardowej. Tam bardzo ciekawa informacja na was czeka. Jak wchodziłem do sali, to nie miałem pojęcia, kogo tam spotkam. Miałem nadzieję, że będzie Nawcia, miałem nadzieję, że będzie Trips. Ula, pod wrażeniem jestem, że jest dalej, ale pewnie sojusze bardzo dobrze działała. No i jestem ja. Błazen. Gdy odpadł Graf, musiał przekazać swoje monety któremuś z uczestników, aby nikt nie przypuszczał, że to właśnie on jest błaznem. Teraz, w finale, otrzymał on taką samą ilość monet, którą przekazał Nawci. W przeciwieństwie do uczestników nie miał tylu możliwości na zarobienie monet, które teraz będą bardzo istotne. Nie było go w programie przez 2 dni, więc ma teraz sporo do nadgonienia również pod względem fabuły, która miała miejsce. Moją strategią jako błazen było starać się na siłę być w jak największej ilości sojuszy naraz i mówić ludziom wprost informację, że ich ludzie chcą wygłosować, ale bez konkretów. No i tym sobie naszpąciłeś. Ale z tym, jak ty mówiłaś... Stałeś mnie. No, A ty się specjalnie w naszym sojuszu chciałem dać ziarno niepewności, że czy on na pewno coś robi. I Marcelowi powiedziałem, że ja głosuję na Way of Blonde i on się mnie zapytał, a dlaczego? A ja tak... To ty w sumie zapomniałem. Ja też ogólnie widziałam, że nie szło ci najlepiej na przykład na tej próbie rycerskiej i dodatkowo chachmęciłeś cały czas z wszystkim z tymi głosami. No i ja po prostu wiedziałam, że ty musisz być tym błazem. Jak Graf wszedł do jadalni, to no nie zdziwiłam się. Jednak gdzieś tam miałam z tyłu głowy, że on mógł być błaznem. Ale cieszę się, że wróciłeś ogólnie. Ja się tak ucieszyłam, jak zobaczyłam Grafa w tej czapce błazna. Mega mi to jakoś poprawiło humor, też wczorajsze obrady były takie dosyć ciężkie. Dużo się działo i jakoś tak, nie wiem, on mnie po prostu rozweselił. I wiesz co? Ja płakałam potem po tobie. Wiem, widziałem po twoich oczach i mi było bardzo szkoda, ale wiedziałem, że za 2 dni będę mógł tutaj się wpierdzielić i miałem nadzieję, że zobaczę ciebie albo Tripsa. Tak naprawdę miałam taką czutkę, że Graf mógłby być błaznem. Modliłam się o to, bo bardzo go lubię i bardzo też się cieszę, że jest w finale i że ma taką szansę, żeby po prostu to przeżyć razem z nami. Mega się cieszę, że wróciłeś, serio. Ja mega się cieszę, że was widzę.
powiem wam szczerze, miałam giga kaca moralnego, że mojego ziomka, którego znam od 5 lat, musiałam wygłosować, więc bardzo się cieszę, że byłeś błaznem i że dzięki temu, że na ciebie zagłosowałam, to odpadłeś. Tak, i dziękuję ci za to, ale powiem ci szczerze, nawet gdybym był uczestnikiem, nie miałbym ci za złe, ponieważ sojusz jest tylko tak silny, jak poszczególni ludzie w nim. A sojusz się kończy, kiedy trzeba walczyć za siebie, więc kompletnie nie miałbym problemu. Jak to powiedział kiedyś pewien sportowiec, it's only game, why you have to be mad? Dokładnie. Bardzo dobre to jest dzisiaj. Po burzliwych obradach poprzedniego dnia pojawienie się Grafa było dla uczestników powiewem świeżości, którego ewidentnie potrzebowali. A jak się możecie domyślać, te ostatnie chwile przed finałem bywają stresujące. Ten błazen. Jak mnie to cieszy. Och, drodzy uczestnicy, cóż mogę rzec? Po prostu nie będę owijał w bawełnę. Ej, dobra, to jest przesrane. Ja nie wiem, co ten sabotażysta musi robić, żeby A może on wzrastało. z zaświatów po prostu tym kieruje jeszcze? Został osiągnięty 4. poziom presji sabotażu, co oznacza kolejną kopertę, a jej zawartość to zamiana puli za ostatnie zadanie. Co oznacza, że gdyby sabotażyści, którzy może są nadal jeszcze pośród was, mieliby kasę, która została zarabiona na konto uczestników. Co już jest tak naprawdę po czasie, bo pula została zamknięta i zmiany nie dochodzą. Nic się złego dla was nie stało, ale byłem w obowiązku wam pokazać, co się tu wydarzyło, żeby trzymać się zasad tak jak określiliśmy. To wszystko. Okej. Jest. Nic się nie dzieje. Wy przygotowujecie się do finału, więc bądźcie zwarci i gotowi. Trzymam za was kciuki. Pogadamy zaraz. Przypomnijmy sobie tylko, o jakie stawki zawalczą uczestnicy. Sabotażyści zgromadzili na swoim koncie rekordową ilość 60 300 zł, a uczestnicy tym razem niestety tylko 37 200, z uwagi na to, że zakupili ponadprogramowy pokój sabotażysty. Jest o co walczyć mimo wszystko, w szczególności dla sabotażystów, więc ciekawe, czy pośród nich nadal jacyś się ukrywają. 40 patoli. No powiem wam, że no za to można coś porobić. Wakacje może nie, ale nie wiem, kupię sobie jakiś fajny ciuch. Jako uczestnicy mamy 40 000 do wygrania, a sabotażyści 60 000, więc niestety mają nad nami przewagę, ale 40 000 złotych to jest i tak bardzo dużo pieniędzy, więc ja myślę, że nawet jeżeli bym miała taką możliwość wygrać to będę bardzo zadowolona, bo przede wszystkim liczyło się to, żeby brać udział w tych świetnych wszystkich zagadkach. Niesamowita ilość pieniędzy. Jeżeli jakimś cudem wygram, ogarnę sobie gniazdo. Dbajcie o włosy. Myślałam, że nie ma już że sabotażystów, chociaż ta presja mnie zestresowała, to, że wzrosła, tak jakby oni byli jeszcze w grze. Jak mam być szczery, to dalej uważam, że nie ma tych sabotażystów. Po nikim nie widziałem takich zachowań, ale jakbym miał już kogoś wytypować, to Nawcia. Uważam, że już nie ma sabotażystów w tej ekipie. Myślę, że został jeden sabotażysta w grze. Ja bym obstawiał Disco Karola, jednak mam tylko pryzmat pierwszych 2 dni, nie widziałem, co się działo potem. Jak mówiłem, w finale to jest, myślę, że najmniej istotne, bo de facto każdy gra dla siebie. Czy ktoś jest sabo, czy nie, różni tylko się tym, ile pieniędzy wygramy. Nie tym razem Graf, nic bardziej mylnego. Drodzy uczestnicy i drodzy widzowie, to ostatni etap naszej sabotażystowej gry przed finałem. No w końcu musicie dowiedzieć się, o co chodzi z monetami chyba, nie? Które, jak zaraz się sami dowiecie, są bardzo, ale to bardzo ważne. Zanim przejdziemy do monet, o których dowiecie się więcej, chciałbym tylko pochwalić się, że wraz z zespołem przez ostatnie wiele miesięcy pracowaliśmy nad sabotażystą, żeby wyglądał tak, jak wygląda. I tutaj mogę powiedzieć to już wreszcie dumnie, jest to pierwsza edycja, w której macie przejebane, jeśli sabotażysta jest w finale. A dlaczego? Pamiętacie może coś z pokoju sabotażysty? Zapraszam uczestnicy do waszego sklepu. Karol, ty mówiłeś o czarnych monetach, co nie? Były tam. Na pewno tam było napisane, że może ktoś odpowiedzieć mieczem, coś takiego. Formuła finału nieco się zmieniła i w finale wpływ sabotażystów będzie odczuwalny. I to bardzo. No chyba, że uczestnicy zrobili dobrą robotę i wyeliminowali wszystkich sabotażystów. Być może tak jest, ale jeśli nadal sabotażyści kryją się pośród nich, kto wie, co przyniesie finał i jakie będą tego konsekwencje. Witam w straganie programu Sabotażysta. Drodzy uczestnicy, kasa jest bardzo ważna. Zarządzanie nią
również. Ci, którzy tą kasą zarządzali dobrze, ci, którzy zarządzali też relacjami dobrze, pozyskiwali ją nie tylko z zadań. Dzisiaj osoby, które mają te monety, mogą dokonać zakupów. Ci, którzy mają ich więcej, oczywiście będą mogli tutaj kupić więcej. A ci, którzy mają mniej, niestety nic więcej nie dostaną. Zapoznajcie się z produktami, które są do waszej dyspozycji. Jak sami zauważyliście, są plecaki. Wasze plecaki robią lotę. Startujecie tylko i wyłącznie z jedną butelką wody i z batonikiem energetycznym. Reszta jest tu. Zobaczymy, kogo na co stać. Bawcie się. Mleko? Że mi zabiorą spokój, a ja mam dużo Może będzie zjedzenie czegoś ostrego. Trzeba zajechać mocno shopping spree. A co tu jest Ile masz, czanka? Karol, monet? zabierzecie mi notes 22, nie? raczej. On wykupi cały stragan. A co to jest ta czacha? Nie wiem. Wątpię, żeby apteczka się przydała fizycznie, że musimy się leczyć. Myślę, że bardziej to będzie, że kogoś na drodze spotkamy, kto potrzebuje pierwszej pomocy i to jest item, który wymienisz za questa. Mogę zacząć kupować? To sitko za 8. Proszę bardzo, bierz sitko. Jak sami zauważyliście, itemy znikają. Dobra, ja sitko biorę za 5. Było 5 na pewno? Nie oszukałeś mnie? Nie oszukałem. Dobrze. Czaszkę za jeden. Czaszkę za 1. Dziękuję. 2 plecak. Proszę bardzo, plecak dla ciebie. Wezmę tą apteczkę. Proszę bardzo. Ja bym poprosił plecak. Weź sobie plecak. Chciałabym zniżkę dostać. Nie ma żadnych zniżek, no co ty? A czy te pieniążki my tu wszystkie musimy wydać? Bardzo dobre pytanie, czekałem na nie. Możecie, nie musicie. Właśnie ja się zastanawiam, czy my po prostu musimy wszystko tutaj wydawać. Dla mnie jeszcze będzie mleko. Ciekawa decyzja. Uważaj, żeby ci się nie otworzyło. Zakupy wyglądają następująco. Karol zdecydował się na zakup plecaka, sitka, latarki, mleka, papieru i ołówka. No cóż, chłopak rozbił bank, jeżeli chodzi o ilość monet w programie, więc ma z czego inwestować. Grafa stać było jedynie na plecak, apteczkę, papier i ołówek. A to wszystko przez to, że Graf szybko odpadł jako błazen i nie zdążył zarobić więcej hajsu. Nawcia pozyskała sitko, czaszkę, latarkę oraz plecak. Natomiast Oliwia papier, ołówek i plecak. A Ula wydała swoje monety na plecak, apteczkę i latarkę. Czy wybrali mądrze? Czas pokaże. Tymczasem ruszajmy na finał. Uczestnicy opuszczają Pałac Wąsowo i kierują się na miejsce, w którym rozpoczniemy cały finał programu Sabotażysta, 5. edycja. Ja jestem w szoku, że aż tak się nie ryję tym, ale trochę się boję tych takich logicznych zadań. Jestem mega zadowolona, że dzisiaj jest już w ogóle ostatni dzień, bo czuję, że jestem na takich ostatkach energii, ale Ja jeszcze też, serio. wyciągnę z siebie ile mogę i jutro i pojutrze mam zamiar po prostu leżeć i nic nie robić i się wyspać w końcu. Jakby nie było, to pozyskałem naprawdę potężną przewagę w postaci 8 godzin snu razy 2. Ty właśnie masz najgorzej, jeżeli chodzi o sen, ale najlepiej, jeżeli chodzi o itemy, bo ty żeś wykupił cały sklep prawie. No, sporo mam rzeczy, a jeszcze trzymam w zapasie. Podchodzę z takiego założenia, że da się bez wszystkiego, musi się dać bez wszystkiego, bo to było bez sensu. Po prostu jest Myślę, dużo że one ci ułatwią, przykładowo te sitko. Możliwe będzie jakiś przedmiot schowany w piasku i sitkiem będzie łatwiej, a to będzie trzeba rękoma czy coś takiego. Piasek jest czasochłonny i dużo zabiera czasu, więc sitko było takie drogie, bo jest to dobre ułatwienie do piasku. Drodzy widzowie, merch Sabotażysty 5. edycji wyprzedany. Ale tak bardzo nie dawaliście mi spokoju, że postanowiliśmy zrobić jeszcze mały dorzut. Drodzy widzowie, do końca dzisiejszego dnia macie ostatnią już szansę na to, by zakupić bluzę Sabotażysty 5 w preorderze. Do tego też t-shirty, warte uwagi. Last call guys. Wbijajcie na funderwear.pl i niech służą. Po 5 dniach zadań, rozkmin, poszukiwania, kto pośród nich jest sabotażystą i po 7 eliminacjach uczestników spotykamy się dzisiaj na finale programu Sabotażysta 5. edycja. W finale, który może wygrać tylko jedna osoba: Oliwia, Ula, Nawcia, Disco Karol i Graf. To finaliści 5. edycji Sabotażysty, którzy już zaraz zawalczą o wygraną. Drodzy widzowie, znajdujemy się na wieży zamkowej w centrum Poznania. To właśnie tutaj odbędzie się cały finał programu Sabotażysta, 5. edycja. Zaprośmy uczestników.
Uczestnicy docierają do miejsca, w którym rozpocznie się finał. Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu. To wyjątkowa lokalizacja z ogromną kolekcją eksponatów. Od dawnych mebli, naczyń i zegarów, po stroje, broń, biżuterię i przedmioty codziennego użytku. Sam zamek dodaje tej scenie odpowiedniej wagi. Trudno o lepsze tło na start finału. Chodźcie, chodźcie! Wojownicy! Poważne miny, stresik jest, widzę, stresik jest. Dobra! Ej, jaram się tak, naprawdę. Wiecie, że za niedługo okaże się, kto wygrywa? To jest jakiś kosmos, ktoś z was wygra. A walczycie o 40 000 w puli uczestników lub 60 000 w puli sabotażystów. Drodzy uczestnicy, mam jeszcze jedną małą niespodziankę dla dwojga z was, o której przyznaję, zapomnieliśmy się. 4 monety, Ula. Dziękuję. I aż 8 monet, Karol. Suzan! Dzięki, Suzan. Te przekazuję Karolowi, Dobra, a te dam Uli. dobrze. Drodzy uczestnicy, telefony macie odebrane? Bardzo dobrze. Jesteśmy w centrum Poznania. Przepięknym centrum Poznania. Uwaga, to wam zryje beret. Wieża zamkowa, na której się znajdujemy, to tutaj Kazimierz Wielki miał wesele. Chociaż ten zamek, moi drodzy, to jednak mimo wszystko tutaj żył Przemysł II, który właśnie tutaj urzędował. Ale jego kariera się niefajnie skończyła dla wtajemniczonych. Drodzy uczestnicy, za chwilę dostaniecie ode mnie 6 map oraz telefony od nas, które was trakują, śledzą, podsłuchują i wiemy wszystko, co się dzieje w trakcie całego finału. Na terenie Poznania zostało rozlokowane 5 kluczowych punktów profesji. Piekarz, garncarz, młynarz, rolnik i mleczarz. Uczestnicy będą musieli odwiedzić je w odpowiedniej kolejności. A po wykonaniu zadania w każdym punkcie uczestnicy otrzymują produkt, który muszą dostarczyć do kolejnej profesji. Przykładowo, ziarno pozyskane od rolnika będą musieli dostarczyć do młynarza. Dopiero kiedy im się to uda, punkt będzie uznany za zaliczony. Ale to nie wszystko. Na terenie Poznania znajdują się jeszcze 2 specjalne punkty. Pierwszym jest Twój asystent ING, a drugi to sklep obwoźny. O tych specjalnych punktach opowiem nieco więcej wkrótce. Odegrają one ważną rolę. Najważniejsze to zdobyć 5 kart profesji i z nimi udać się do asystenta ING, który da wam ostatnie wyzwanie, które pokieruje was do finalnej destynacji. Drodzy uczestnicy, otwieramy pod zamkiem. Proszę bardzo, wszystkie są rzecz jasna takie same, nie przejmujcie się. Karol, ile miałeś monet? 30. Nawcia? 16. Oliwia? 7. Ula? 10. Graf? 5. Będziesz ostatni. Lecisz pierwszy za 3, 2, 1, go! Lecisz, Nawcia, go! Ula, Tak. go! I Oliwia, go! Trzymaj się! A, już? Już. Myślałem, że I jasna, niech wygra najlepszy! A gdzie ja kurwa jestem? Na tej mapie. O co tu kurwa chodzi? Idziemy do piekarza, bo mam rzeczy, może znajdę jakieś monety. Dzięki temu będę mogła ogarniać. Nie wiem, gdzie jest ta ulica. Dobra, idę do przodu. Ej, ja nie wiem, gdzie my jesteśmy aktualnie. Dobra, trzeba po prostu zobaczyć jak najbliżej ulicę. Dobra, asystent, rolnik, mleczarz. Czy ja jestem głupi, czy nasz zamek nie jest oznaczony? Lecę na rynek. Ja ogólnie nie wiem, gdzie idę. Drodzy widzowie, każdy rozbiegł się w swoją stronę. To dobra strategia, bo dzięki niej nie będą musieli czekać w kolejkach do punktów. Rzeczy, które uczestnicy pozyskali w sklepiku, okażą się teraz bardzo istotne, bo to dzięki nim będą mogli przyspieszyć lub całkowicie pominąć wykonywanie zadań w punktach profesji. Ej, sorry, wiecie gdzie jest plac wolności? Nie to. Sorry, przepraszam bardzo, wiecie może gdzie jest skąd plac wolności, gdzie się znajduje? Tu? Dobra, czyli plac wolności. Czyli lecimy tutaj. Przepraszam, wiedzą Pani, gdzie jest ulica Ślusarska? Ale one są chyba tu, one są na tamtej ścianie, Na tamtej ulicy. Dobra, dzięki. Dobrze, przyjdziemy środkiem? Tak, może być. Czyli my tu będziemy po prostu mieć logo tego, gdzie są nasze zadania, tak? W ogóle jestem najbardziej w jakieś Google Mapsy. Gdzie mam iść teraz? Rynek. Przepraszam, jest pan z Poznania? Nie. Przepraszam, jesteście z Poznania? Nie. Ej, my jesteśmy w Poznaniu? Przepraszam, czy plac wolności to tam był? Dziękuję pani ślicznie.
Ominąłem go, Holender. A Karol co robi? Tam pobiegł. Plac Wolności. Jakieś kółko. Tu jest kółko i tu na skraju dróg. O! Jest, kurwa. Młynarz. Karol dotarł do pierwszego punktu na jego drodze, do Młynarza, na poznańskim Placu Wolności. Plac dawniej nosił nazwę Wilhelmowskiego, a po odzyskaniu niepodległości stał się jedną z najważniejszych reprezentacyjnych przestrzeni miasta Poznań. To tutaj rozpoczyna się jego próba. Jego zadaniem jest przemielenie odpowiedniej ilości ziarna tak, aby po przesianiu mąką całkowicie zakryła znak sabotażysty, ukryty na dnie naczynia. Dopiero wtedy będzie mógł ruszyć dalej. Nagrodą za wykonanie tej pracy stanie się worek mąki, który niczym cenny ładunek będzie musiał możliwie szybko dostarczyć do kolejnego punktu, czyli piekarza, kontynuując swoją walkę w finale. Planuję w drugą stronę. O kurwa. Nawcia dociera do Poznańskiego Muzeum Rogalowego na Starym Rynku w Poznaniu. To miejsce poświęcone jest rogalom świętomarcińskim, wypiekowi chronionemu unijnym oznaczeniem geograficznym, którego tradycja jest jednym z kulinarnych symboli miasta. W jego wnętrzu czekają kolejne zadania. Przygotowanie słynnego w całej Polsce rogala świętomarcińskiego, wypełnionego nadzieniem z białego maku. Po wykonaniu tego zadania otrzyma ona wypieczonego rogala, który niczym pieczęć jej wysiłku będzie musiała dostarczyć dalej, prosto do garncarza. Proszę, jakieś doświadczenie kuchenne chyba jest. Musi być identyczny? No musi być bardzo podobne. No ale zobacz jak ładnie będzie. To się okaże, moja droga. Lubisz dużo nadzienia czy mało? A no, wiesz co, ja tak średnio, tak idealnie. To dla ciebie zrobię akurat idealnie. Spokojnie, przechodzimy przez restaurację, dobra? Dobra. Cześć. Ula jako pierwsza dociera do rolnika. Na miejscu czekają wymagające i precyzyjne zadanie. Oddzielenie ziaren zboża od rzepaku. Każdy ruch ma tu znaczenie, a najmniejszy błąd może kosztować cenny czas. Sitka rozmieszczone w sklepie nie znalazły się tam przypadkowo. To właśnie one okażą się kluczowe dla sprawnego wykonywania tej próby. Punkt rolnika znajduje się w Bazarze 1838. To właśnie w tym historycznym kompleksie w 1918 roku zatrzymał się Ignacy Jan Paderewski, a jego przyjazd stał się jednym z impulsów do wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Dobra, czy to jest w ogóle najlepszy sposób na to, jak można to zrobić? Nie mam pojęcia bladego. Ej, ale szczerze, chyba dobrze, że to zadanie trafiło mi się na sam początek. Bo ogólnie ktoś, kto tutaj trafi na ostatnie, to mega mu współczuję. Dobra, tu było gdzieś jakieś czarne. Trochę sobie tu ze mną posiedzisz ogólnie, wiesz? Sitko chyba do tego służyło. Zadanie masz zaliczone. To jest typ nagrodzenie oraz specjalna karta dla ciebie. Ja potrzebuję od ciebie, żebyś mi dostarczył ziarno. Przepraszam, Ślusarska ulica albo Woźna? Druga w prawo. Druga w prawo. Proszę bardzo. Zobacz jaki piękny. Przepiękny, prawda? Mi się to nie podoba. Ja chcę takiego. Przepraszam, mam takie pytanie. Szukam, nie? Okej. Nienawidzę takiej sytuacji. Przepraszam, mam pytanie. Okej, nie. Ej, to jest tak ciężkie. Dzień dobry, Rysiak Graf, witam. Czy ty jesteś, powiedz mi proszę, rolnikiem? Nie, jestem młynarzem. Mleczarzem. Młynarzem. To mapa ma błąd. To mapa ma błąd. Tak. Sabotaż jest wszędzie, jak się okazuje również na naszej mapie finałowej. Tylko ten sabotaż był nieprzewidziany i przypadkowy. Każdy z uczestników ma taką samą kopię mapy, ale każdy będzie musiał przekonać się o tym na własną rękę. Nasz błąd. Niestety, wybaczcie drodzy uczestnicy. A mogę sobie to poruszyć ręką? Oczywiście. A to mi chyba gorzej pomogło. Oczywiście.
A wiesz co? Tamtą stronę. A ślusarska? To też przy starym rynku. Czyli w tamtą stronę. Tak, tam. O, Do jest. starego rynku tam. Cały Dobra, czas prosto. dzięki. Jezu, jak ja się stresuję, stary. Jest git. Podoba mi się to. Ten nie był pęknięty nigdzie. Był. Dlaczego ten jest pęknięty? Był przecięty. Zobacz. Ale zobacz, przecięcie jest zawinięte. Popraw. A ja taki głodny jestem. No to zaraz nic nie wiesz, jak będziesz taki... Trochę za dużo nadzieja. No co ty byś nie powiedział? To nie będzie chyba takie proste, jak myślałam, bez sensu w ogóle. Jak mi to zajmie chyba cały dzień. Poszło, choć nie ukrywam, że Marianowi idzie lepiej. Kim jest Marian? Stały operator tego koła. Powiedz mi, nie widać. Nie, Ja nie zaliczone zadanie ode mnie dostajesz kartę oraz to, co ci się udało ukręcić. I mogę wiedzieć, co jest w środku? Mogę to otworzyć teraz? Możesz, jak najbardziej. Pewnie mąka, dobra. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia. Lecimy. Drodzy widzowie, nasi finaliści walczą w zaparte. Jeszcze wiele przed nimi, a każdy jest naprawdę totalnie zaangażowany. A co najważniejsze, poza złotymi monetami zbieranymi przez cały program, które pomagają w finale, czeka was jeszcze niemałe zdziwko. Mowa rzecz jasna o czarnych monetach sabotażystów i ich śmiercionośnej funkcji. Ale czas pokaże. Przepraszam, gdzie jest plac wolności? Tam w prawo. W prawo? Tak, w prawo. Dziękuję. Dobra, teraz długie paznokcie się tak średnio przydają do tego. Dobra, ja mam wrażenie, że stracę jakoś głupio, mega dużo czasu na tym zadaniu, ale no już trudno. Masz rynek, jak będziesz szedł tu cały czas prosto, tą ulicą cały czas, to dojdziesz do rynku. Tu prosto. Jak będziesz Poczekaj, szedł- ja jestem tu? Jesteś tu, przy Placu Wolności. Okej, czyli to będzie tu i w prawo. To Jak będzie dobrze gdzieś tu rozumiem. na rogu, ten rolnik. Dobra, super, dziękuję wam bardzo. O, proszę bardzo. Piękny rogaliczek. Piękny, prawda? Absolutnie ci tego nie zaliczę. Takiego rogala oczekuję. Takiego. Ale myślisz, że Dokładnie jestem takiego. piekarzem? Co to Nieurocznie i w ogóle, no. No bo ja nie wiem, a jaka jest podstawa? Popatrz, przepaska ma być tu. Tutaj przepaska ma być. Mam nadzieję, że do innych też będziesz taki małostkowy. Oczywiście, że... No co to w ogóle jest? To wygląda jak gówno zawinięte w cieście. Dobra, to nie ma sensu. Ja do pana wrócę, jak kupię tą siatkę. Ula straciła bardzo dużo cennego czasu na przesiewaniu nasion i ostatecznie podjęła decyzję, by zmienić strategię i ruszyć dalej, by odnaleźć obwoźny sklepik i zdobyć sitko, które może okazać się kluczem do sprawniejszego wykonywania zadania. Jezus Maria! What the fuck? Tam drogą szlachciankę. Chciałem zrobić trzecie kółko. Zapraszam. Super, za wykonaną pracę otrzymujesz ode mnie wynagrodzenie. Okej, mąka. Drodzy widzowie, uczestnicy chyba się jeszcze rozgrzewają w tym sercu Poznania, a ja tu na obrzeżach pięknego miejsca sobie grzecznie czekam. Gdzież oni są? A jeszcze chwilkę trzeba poczekać. Graf jako drugi dociera do punktu rolnika i szybko orientuje się, że bez sitka to zadanie jest naprawdę karkołomne. Tutaj by się przydało sitko nafci. A mogę tutaj wrócić, jak sobie kupię coś, co mi do tego pomoże? Czy jak już zacząłem, to muszę? Dobra. To myślę, że to strata czasu obecnie. Dziękuję bardzo. A skoro mowa o sitku, nie tylko nafcia jest w jego posiadaniu. Ma je również Disco Karol, który właśnie zmierza w stronę tego samego punktu. I w tym momencie widzimy, jak duże znaczenie miało pozyskiwanie złotych monet różnymi sposobami przez cały program. To właśnie dzięki nim uczestnicy mogą sobie pozwolić na większe zakupy, które przyspieszają cały proces przejścia finału programu Sabotażysta. Także również dobrą taktyką było pozostawienie sobie złotych monet na moment trwania finału, bo gdy okaże się, że koniecznie potrzebujesz jakiegoś przedmiotu, który znajduje się w sklepiku, będziesz mógł go kupić. Właśnie ja się zastanawiam, czy my po prostu musimy wszystko tutaj wydawać. Oj. Czy jest okej? Czy jest w granicach tolerancji? Nie jest okej. Ma być oddzielone jedno od drugiego. Czy teraz rogalik podoba się panu bardziej? Moja droga, no nie jest to samo, ale powiem tak. Po 3 próbach ci się udało.
Tutaj jest zamówienie, które proszę dla mnie zrealizować. Ja potrzebuję od ciebie... Mąki. A co z tym rogalikiem mam zrobić? Rygardy. I ja stąd chcę na przykład pójść na ten stragan, ale gdzie jest ten stragan obwoźny oznaczony? Stragan, witam. Oliwia podczas biegu przez centrum Poznania natrafiła na punkt obwoźnego sklepiku, w którym każdy uczestnik może pozyskać dodatkowe przedmioty do wykonywania zadań. Czemu stragan nie jest oznaczony? Stragan jest obwoźny. Okej. Co to jest? Flagi. Możesz sobie pomachać, przyczepić do plecaczka. Tam to na przykład to jest kartka po prostu. To ci nie powiem. Dopiero jak kupisz. A ile to kosztuje? 7. Okej. Mąka, mleczko. Nie, na razie dziękuję. Tequila. Drodzy widzowie, finał to moment, w którym emocje biorą górę nad strategią. A w tej grze, jak w życiu, wygrywają tylko ci, którzy potrafią zachować chłodną głowę i skorzystać z odpowiedniego wsparcia. W Sabotażyście 5. edycji mamy idealne rozwiązanie. A to wszystko dzięki wsparciu głównego partnera programu, czyli ING Banku Śląskiego. ING, twój asystent, to coś więcej niż punkt na mapie. To strategiczne centrum, które pozwala uporządkować zasoby i zmienić je w realną przewagę. Bo zapanowanie nad finansami to pierwszy krok do zwycięstwa. Ty również możesz mieć taką przewagę każdego dnia. Z aplikacją Moje ING i wsparciem twojego asystenta zawsze wiesz, na czym stoisz. A chaos zamieniasz w plan i zapanujesz nad swoimi finansami. Brzmi dobrze, nie? Koniecznie wbijajcie do opisu, tam znajdziecie link i wszystkiego się dowiecie. Dzień dobry, słyszałem, że mogę tutaj od pani zarobić. Graf dotarł do punktu twojego asystenta ING. Punkt asystenta ING znajduje się na Starym Rynku w Poznaniu. To jeden z najważniejszych rynków w Polsce, a jego centralnym punktem jest renesansowy ratusz z legendarnymi koziołkami, których jeśli nie widzieliście, koniecznie się tam wybierzcie. A przed nim zadanie, które pozwoli mu zarobić kilka dodatkowych monet na swoje konto. Wymień 3 miejsca w programie, w których pojawiło się logo ING. Było w pokoju z bilardem, było tutaj, jak wchodziliśmy i również na naszej mapie jest. Jest logo ING w tym momencie. Dobra, naliczam. Mam coś dla ciebie. Ale to za ładny uśmiech? Nie. Dziękuję bardzo. To zadanie z sitkowaniem jest po prostu zbyt czasochłonne, żeby to zrobić samemu. Moją jedyną nadzieją jest, nie wiem, dostać od kogoś sitko, kto kurde ma sitko. O, się ze mnie leje. Jest. Tym razem ci się udało. W takim razie ja, rolnik, potrzebuję do swojej pracy mleka. Musisz uzyskać mleko, żeby zdobyć moją kartę. O, super się składa. O to chodzi? O to chodzi. Muszę przyznać, że Karol ciśnie przez ten finał z niezwykłą pewnością, przechodząc przez kolejne etapy z zaskakującą swobodą. Pytanie tylko, czy ktoś zdoła jeszcze wyhamować jego rozpęd. Jako pierwszy w finałowej rozgrywce zalicza punkt rolnika i mocno zaznacza swoją pozycję w wyścigu o zwycięstwo. To jest twoja karta profesji, a u mnie zdobywasz worek z pszenicy. Ja jestem teraz tutaj, kramarska. Potrzebuję iść do młynarza na ulicę drugą od rynku. Wiem, gdzie idziemy. Kula wciąż krąży po poznańskiej Starówce i właśnie mija już po raz drugi punkt młynarza, ale w tych emocjach chyba po prostu go nie zauważyła. Ja walę. Jestem tragiczna, jeżeli chodzi o jakieś mapy. Dobra, słuchaj. Tak będzie szybciej. Dzień dobry. Hejka. Okej, przejdź sobie na spokojnie przez restaurację. Dobra. Twoje zadanie to jest oddzielenie pszenicy od rzepaku. To jest bez sitka niemożliwe. A ja nie wiem, czy to ma sens. Nie może być ani jednego ziarenka? No to nie, to ja tego nie robię. Po raz kolejny rolnik pokonuje uczestnika. Oliwia, podobnie do Grafa i Uli, udaje się dalej w poszukiwaniu sitka. Witam, my się już znamy. Dzień dobry, Graf. Serdecznie, dzień dobry, Szumi. Słuchaj, mój drogi, aby kontynuować podróż, bo w mym brzuszku bardzo burczy, poproszę cię o przygotowanie takiego pięknego rogala. Fun fact, nigdy nie piekłem, tylko widziałem, jak ludzie pieczą. Zobaczymy, jak ci pójdzie. Było to, w pokoju sabotażysty. Graf w pokoju sabotażysty był drugiego dnia, ale dobrze zapamiętał, że znalazł wtedy rogala w jednej ze skrzynek.
Ciekawe, czy połączy zawartość pozostałych skrzynek z zadaniami, które ciągle są przed nim. Drodzy widzowie, ja tak sobie tu czekam i rozmyślam. Myślę o tym sabotażyście przez cały czas, przez ostatnie dni, ale jestem ciekaw bardzo waszej opinii. Wydaje mi się, że finałowy odcinek to nie miejsce na feedback, ale w bonusowych materiałach, w których wszystko zobaczycie, chciałbym was wysłuchać. Sekcja komentarzy jest wasza, będziemy z całym zespołem czytać. Zrobiłem 2 miejsca, mam już potrzebny asortyment do następnych i zapierdam 5 punktów, zrobione 2. Myślę, że jesteśmy na dobrym ranie. Mam sabotażystę. Wyżej? Chyba? O jest, jeszcze kolejne schody. Hej, nie ciebie szukam, ale bardzo chętnie tu przyjdę do ciebie. Nawcia jako pierwsza dociera do garncarza, gdzie czekają kolejna próba. Ulepienie glinianego garnka. To jednak nie jest zadanie o estetykę czy kunszt zdobień. Liczyć będą się przede wszystkim odpowiednie wymiary. Garnek musi mieć określoną wysokość i średnicę. Jeśli sprosta zadaniu, otrzyma gotowy garnek, który będzie musiała dostarczyć kolejnemu rzemieślnikowi na swojej trasie – mleczarzowi. Punkt garncarza znajduje się w hotelu kolegiackim, obok placu kolegiackiego, czyli w miejscu dawnej kolegiaty świętej Marii Magdaleny, jednej z najważniejszych świątyń dawnego Poznania. Musisz mi pomóc zbudować garnek dla szlachty na kolację, więc robimy wężyka cieniutkiego, układamy go w spiralkę, tak jak tu. Ważne, żeby garnek miał taką średnicę i był takiej wysokości. Możesz wykonać zdobienia, nie musisz, może być też prosty, więc wężykiem potem obtaczamy garnek dookoła, także musisz jazda, pracować. Proszę bardzo, to twój materiał, tam masz stanowisko, także działaj. Ej, to będzie chyba najnudniejsze wykonanie zadań przez uczestnika z mojej strony, bo ja po prostu nie ogarniam tej mapy. Tam była ulica Kozia. Tak, szukam tego miejsca, garncarza i młynarza. Gdzie to może być? Musicie iść tam cały czas prosto i będziecie mieć taki stary basen. Budynek w kształcie kościoła. Okej. I będzie na nim napis pływalnia. Dobra, no zdaje się na dziewczyny, nie wiem czy robię dobrze, ale zdaje się na dziewczyny. Okej, no to tą część rozumiem, a jak wytworzyć tą okrągłą część, to nie mam zielonego pojęcia. Dobrze, mam to. I teraz tego drugiego karakana zrobić. Oj. Ty mi nie... Ojojoj, tylko ty mi... Że jak nie będzie mi się podobał, to będziesz go robił na nowo. Ale co ma ci się w tym nie podobać? Wygląda tak samo. To mi powiedz, dlaczego wygląda inaczej? No to jest wszystko z jednego kawałka. Ale nie, to jest jeden, to jest drugi. Nie. Jak nie? A powiedz mi, a był to jak coś wcześniej u ciebie? To jest moja słodka tajemnica. I to wygląda tak. I tu się z boku wylewa. Come on, they are the same picture. They are the same picture, no come on. Przepraszam mój drogi, ale to jest niezaliczone. To nie jest... To jest to samo zdjęcie, no halo. To nawet rogal nie jest. Zostałeś obciążony przy najbliższym punkcie z organizatorem. Odbierz swoje obciążenie. Drodzy widzowie, ta wiadomość, którą zdawkowo przeczytał Graf, to bardzo ważny element finału. Coś, czego nigdy przedtem nie było. Graf będzie musiał teraz chodzić z obciążeniem przez 25 minut, co niewątpliwie go spowolni. Sorry. No, co trzeba? Pytanie do ciebie, Mordko. No. Jestem na ulicy Woźnej teraz z tego co Tak, wiem. jesteś na Woźnej, no. I jak się chcę teraz dostać tutaj? Ogarniesz mniej więcej? Dobra, wiesz co, jak chcesz dostać się tutaj, No. to skręcę tutaj w prawo, później idziesz w prawo i od razu w prawo. I będziesz miał, tak widzisz tutaj, ona będzie pod takim łukiem lekko ulica. Tu wychodzisz, tu masz to skrzyżowanie i ona tu będzie pod takim łukiem. Dzięki Mordka, wszystkiego dobrego. Myślę, że ich zdominujemy. Dobrze? Bardzo ładny wężyk. Ale szybko, bo tu nie mamy mało czasu po prostu. Dobrze. Zaraz kolacja się zaczyna dla szlachty, a garnki muszą być. Dobrze. Takie zadania są najgorsze wtedy, kiedy się stresujecie i kiedy jest mało czasu. Trzeba zrobić zadanie. Jaki numer? 2. Wymień sposoby panowania nad finansami, oszczędzanie i inwestycje. Może być. 3. Dziękuję bardzo. To nie za dużo monet. Asystent ING jest tutaj, czyli tam jest piekarz. Let's go to bakery. Ważne jest, żeby na początku zacząć od dobrego kształtu. Dobra, pierwsza próba ile na 10 była? 3. To jest 6? O nie. 5? No tak bliżej 3,5. Czy mogę zobaczyć? Dobrze. Jest ok. I
Teraz zdecydowanie, to zaliczamy. Teraz w górę, musi rosnąć. Dobrze. Ja nie wiem, czy ja za delikatnych tych ruloników nie robię. Tak, i w górę, kolejne pięterko, jedziemy. Ty już strasznie dużo czasu tu u mnie jesteś. Naprawdę? No, tak mi się wydaje. Ślusarska, Woźna i szukam tego punktu na mapie. Chwila, bo to trzeba iść tak. 200 metrów na wschód, tam znajdziesz gadającego wróbla. Jak coś... Ja pierdolę. No to kurna źle, no Brutusie, ty przeciwko mnie, co zrobiłem? Taki szeroki. Co ty? No mówisz, że za szeroki, to go... Pomyśl, jak go zwinąć. Ty. To ma prawo bytu. Jest to coś tam się dzieje. Jestem na dobrej trasie, bo do góry od nogami można je odwrócić. Czemu ciaśnie nie jest zwinięty? O! I teraz zagiąć? Tak? Połóż go obok. Bądź tak. Jest okej? Jak na to, że kompletnie nie ogarniasz, to ała! O Jezu, prawie mi zęby wybił. Proszę, to zamówienie, które musisz dla mnie zrealizować, to dla ciebie. Pakiet jest. Ty kurwa. Graf otrzymał obciążenie, które będzie musiał nieść przez najbliższe 25 minut. Tak jak wspominałem, sabotażyści w tej edycji mają wpływ na finał i to nie małe. Pytanie tylko, czy to ostatnia pułapka zastawiona przez sabotażystów? I czy dalej są oni w grze? Dobra, ulica Woźna. Tutaj na garncarz. Tutaj zawsze. Witam. Lepimy garnek, bo zaraz będzie kolacja dla szlachty, a nie mamy naczyń. Proszę bardzo, materiały i zapraszam do pracowni, lepimy, nie? To jest moje, ja tutaj kręcę swój garnek, proszę bardzo. Jak tam ci idzie nawcia? To mój drugi. A twój? No mój też. A co zrobiłeś? Piekarza i tego młynarz chyba? A ciekawe, Karol skłamał. Minimalnie prześwity widzę w tym garnku. No, zaraz ich nie będzie, spokojnie. No, już niedużo zostało. Jeszcze w sumie raz tyle. Jeszcze raz tyle? No popatrz. Ej, ogólnie zabawne jest to, że ja jeszcze nie miałam ani jednego uczestnika i nie wiem, czy to dlatego, że ja po prostu się zgubiłam, czy po prostu oni też są gdzieś porozrzucani po różnych miejscach. Przepraszam, może się pan orientuje, czy dobrze idę? Takiego punktu szukam. To wychodzi tak, że w lewo i ma być gdzieś tu obok. A ma pan może chwilę, żeby pomóc mi znaleźć to miejsce? No może. To mógłby pan ze mną poszukać? A jakieś znaki tam będą? Powinny być. No to... Ale to gdzieś tutaj powinno być. Tak, to tutaj. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, miłego dnia. To problem z tym to jest, że nie jest takie ciężkie, bo to waży na może 2-3 kg, ale strasznie mi utrudnia bieganie, po pierwsze, a po drugie będzie mi strasznie utrudniało zadanie. Dlatego mam nadzieję, że to zadanie będzie w miarę ogarnięte. Prezent dla ciebie. O! Pamiętaj, żeby go ze sobą cały czas nosić. Aha. Ta skrzyneczka mnie ciekawi, kurczę. Prezent, który otrzymał Karol, wydaje bardzo ciekawe i charakterystyczne dźwięki. Na górze znajduje się kartka, która informuje o tym, że Karol ma wybór. Albo nosić ją ze sobą przez cały finał, albo przekazać innemu uczestnikowi. Jak myślisz, widzu? To prezent, czy coś innego? I dlaczego skrzynka trafiła do rąk Karola? O! Jesteście! Jezu! Aha, to jest ING asystent, a ja myślałam, że to jest ten woźny targ. Ale to chyba jeszcze nie was szukam. Dobra, tu jest asystent ING, czyli tu jest gdzieś ten piekarz. Ja się kręcę wokół własnej osi. To jest bardzo istotne, ale... Dobra, na luzie, to nic takiego. Dobrze, no ja jestem ciekaw, co tutaj wymyślisz. Jestem beznadziejna w takie rzeczy. O Boże! Czyli nie robiłaś nigdy rogala. No to, Nie robiłam. no to będzie ciekawie. Mam swój pomysł. Okej, masz swój pomysł, dobrze. Tapujemy. Dobra. Czyli panini mówię, tak? Nie, to nie jest panini. To co to? Plasterek? Tak. Żeby zalepić rany? Ja serio? Ja To się wyklepić. To się wyklepiesz? Mój będzie trochę większy na bogato, no bo ten twój jakiś taki biedny wyszedł. Proszę. Co o nim powiesz?
No, uważam, że jest super. Więc... Niezaliczone. Niezaliczone? Nie. Jezu, ja nie lubię takich piekarzowych rzeczy. Do was? Nie, bo jak ja widzę bramę z chłopami tak ubranymi, to ja mówię nie podchodzę, bo w p***ą dostanę. No wódźki. Dziękuję panu bardzo. Graf dociera do kolejnego punktu finału. Mleczarza, znajdującego się w wolnym dziedzińcu Urzędu Miasta Poznań. Dziedziniec należy do dawnego kolegium jezuickiego, w którym w 1806 roku przez kilka tygodni rezydował Napoleon Bonaparte. Tam czeka go zadanie wymagające cierpliwości i opanowania. Będzie musiał własnoręcznie wydoić krowę i zdobyć odpowiednią ilość mleka, które następnie dostarczy rolnikowi, by kontynuować swoją drogę przez ten wymagający finał. Moja najlepsza krowa. Potrzebuję od niej mleka. Otrzymujesz ode mnie fiolkę? Tak jest. Musisz ją napełnić. Mleko doisz do tamtego wiadra drewnianego, z wiadra przelewasz do tego. To musi być pełne, tak jak jest tutaj. Jak ci idzie? Ciężko. Ciężko. A tobie? Zajebiście mi idzie. Chyba wygrywam. Wiesz, jak nie chcesz lepić, zawsze możesz dostać karę. Nie. 15 minutek i nie musisz lepić garnka. Szczerze? Ja myślę, że ta skrzynka for real to ona jest useful. Ja jej nie oddam. Taki mam plan. O, tu jakaś technika widzę. Ale wężykiem mamy robić. What? No, wężykiem. Nie ma takich. Popatrz, wszystko jest wężykiem tu zrobione. Co? No. No nie, no to pani widziała, że ja już robię źle, no. Trochę widziałam, ale wiesz. Ale my znowu jesteśmy przy ulicy Kramarskiej. Czyli ja ciągle omijam tego piekarza. No, nie jest za wesoło. Ja cały czas się kręcę w tym jednym miejscu i nie mogę znaleźć tych punktów. Co mi tam dubiesz pazurami w moim nadzieniu? Halo? Tu są 3 strony. Po 3 początki, to jakim cudem to jest wszystko z jednego kawałka? Jakie 3 początki? Bo tu masz ciasto jakby jest zakończone, tu jest ciasto zakończone i tu jest trójkącik. Tutaj jest zakończone tak, a tutaj jest trójkącik. No ale... Fajna figura, nie? Okej. Będzie z tego taka kompilacja potem. I obciążenie, które posiadasz, też możesz odłożyć na czas dolewania. Jesteś kochany, dziękuję. Zatwierdzam. Mogę wylać resztę? To od ciebie zależy, czy chcesz komuś ułatwić. Nie, może nie zauważam. Mleko zostaje z tobą. To jest zamówienie u mnie. Dzięki wielkie. Dziękuję. Nawcia. Po co ci też 40 czy tam 60 tysięcy? Nawcia, daj sobie spokój, dziewczyno, poddaj się. Uważasz się za zwyciężczynię? No, myślę, że dobrze. Mylisz się, Nawcia. A ty się uważasz za zwycięzcę? Ja jestem urodzony zwycięzcą, Nawcia. Chyba trochę mały ten twój garnek, co? Ja już mam 2 karty tego zawodu, więc japa. Już nie ma przyjaźni, Nawcia. Jest tylko rywalizacja. Tylko i wyłącznie rywalizacja. A wy skąd? A z Białorusi. No ja był tam и я ничто не видел. Могу я смотреть, где я сейчас? Tutaj my. Да. И вы знаете, как здесь пойду? No trzeba... Хорошо, все понял. Спасибо вам большое. Ula dotarła dopiero do pierwszego punktu finału, a jej pozycja nie wygląda za ciekawie, ale dzielnie walczy, to trzeba przyznać. Tu jest mleczarz? What? Średnio wygląda jak garnek, no ale cóż. To akurat jest gar, taki trochę większy. Ale miał być garnek, Nawcia. Miał być garnek, a nie gar. Szlachta będzie jeść jak chłopi z wielkiego gara jednego? Jeszcze powiedz, żeby się tam umyli. Za dużo ślimaczków na dole. Popatrz, miała być średnica taka, on ma jakąś dużą średnicę. On O Jezu, Nawcia od nowa. no. Nawcia od nowa. Dobra, jeszcze nigdy tego nie robiłam, ale okej. Dobra, to już jest ogólnie dosyć sporo, żeby powiedzieć. Dobra, możemy spróbować? Dobra. O, Aż się wylewa. nawet się ulewa. Bardzo dobrze, dziękuję bardzo. Mleko zostaje z tobą, to jest zamówienie, które musisz do mnie dostarczyć. Tylko tutaj dopchamy trochę farszu. Ciekawe to dopychanie farszu. Ej, no jest mega podobny, szczerze. Nie podoba mi się, ale zaliczam. To jest dla ciebie. Dziękuję. Ale się jeszcze zobaczymy. Mam dla ciebie zamówienie. Potrzebujesz mąki. Ja mam mąkę dla ciebie. Ona jest bardzo ładna, bardzo ładnie przemielona, świeżo przemielona. Ty masz mąkę dla mnie? No. No to jak masz mąkę, to ja mam dla ciebie
Karty profesji. Dobra, przemyślmy to. Tam jest taki placyk. Chodźmy tam, pobiegniemy. No, może mi pani sprawdzić już? No ale nawcia, średnica garnka. Średnica, no, ale nawcia! coraz Ale to bardziej on spada, powiększa. No ale popatrz, No ale to pani taka zobaczy, no on średnica. spada. No jak Zmniejszaj! to? Twój garnek wchodzi w twój garnek, tak nie może O Jezus, być, nie nawcia! może tak być. Co ty żeś On odjebała się za kaszanę? spada. On się totalnie rozpada. Nawcia, ale kaszanę, nie? To jest ci nie. Ja myślałem, że bo zacząłem zgniatać, ale ty to poleciałaś po całości, Nawcia. Dobra, 15 minut. Nawcia po drugiej już nieudanej próbie zdecydowała się odbyć karę i zaczekać 15 minut na stanowisku. To może oznaczać, że Karol skończy swój garnek przed nią. Powiem pani, że ja byłem kiedyś na kursie garncarstwa. Ale to widać tą technikę, naprawdę. To zwijanie. Żartowałem, Nawcia. Tak samo nigdy nie lepiłem jak ty, a i tak mi się udaje. Dobrze, dobrze. Jeżeli to jest plac wolności, jeżeli tam w pisku daleko był rolnik, to ja w ogóle muszę odbić gdzieś tam totalnie. Jesus! Ale już myślałam, że będę po prostu jedyną osobą, która po prostu nie będzie mieć wykonanych żadnych zadań. Mam takie pytanko, szukam takiego punktu. Będę ogromnie wdzięczna za pomoc. Pewno to jest gdzieś tutaj. W sumie tutaj jest prosta ta brama i tam będzie Jest ten punkt? Tak, widziałam kolegów. Dobra, dziękuję bardzo. Mogę ci jeszcze drugie Gdzie jest? powiedzieć. Gdzie Ale jest? to już podejdziesz później wtedy. Tak? Tak. Dzień dobry. Co mogę tutaj pomóc? Choć pani chciałaby może moją krowę wydoić? Mogę. Drodzy widzowie, jak nie zasubskrybujecie kanału Rezygiusz, czyli tego, którego teraz oglądacie, to źle może dla was skończyć, okej? Więc bardzo proszę subskrybować, po co ma być niemiło. Tymczasem ja nadal czekam. Ale serio się poddałaś, Nawcia? Tak. Bo ja się śmiałem, ale ty się serio poddałaś. Wiesz dlaczego? Bo mi się on rozjeżdża. Poddałeś się, Nawcia. No ale widzę, że u ciebie też chuj. Spokojnie, spokojnie. Ej, Bądź spokojny. a ty to robisz z ruloników czy z kawałków ruloników? Z rolników. Ale ty jesteś od Ale kontroli? no, chyba komuś to się rozwala. Chyba komuś tu idzie w dół. Słuchaj, Daj sobie spokój, Nawcia. Jak mi nie, Ej, jak mi tracisz nie czas, szło, Nawcia. Tracisz czas. Ale stoję, czekam 15 minut, ja nie mam roboty Ty to zaraz. stoisz teraz 15 minut! Czyli ty nic nie możesz zrobić przez 15 pewnie, że minut. tak, dlatego właśnie tu stoję. To sobie odpocznij, kawy się napić, coś. Nawcia, przez ten garnek możesz po prostu nie wygrać. Ale słuchaj, wiesz co? Najważniejsze jest to, że biorę w tym udział. Wiadomo, no każdy zawsze się trzeba jakoś pocieszyć, nie? Ważne, żebyś się dobrze z tym sama ze sobą czuła, nie? To, że pół internetu zobaczy, że nie umiesz lepić garnka, to jakby jest okej, nie? Ważne, żebyś na koniec dnia spojrzała sobie w lustro i powiedziała: tak, byłam raz w życiu na odcinku Sabotażysty, w serii Sabotażysta, doszłam do finału i poddałam się nalepieniu tego garnka. I powiem ci szczerze, Nawcia, nawet mi ciebie nie żal. Chcesz, to możesz sobie potrenować jeszcze. Może jakiś, nie wiem, tematów poszukaj z panią wspólnych. Raczej na pewno nie jest to garncarstwo. Nawcia odpłaciła Karolowi w równie zdecydowany sposób, kradzieżą mapy. Wyraźnie nie zamierzała puszczać płazem szydery, którą wcześniej uskuteczniał Karol. A utrata tak ważnego przedmiotu jak mapa może bardzo mocno spowolnić jego tempo w finałowej rozgrywce. Co prawda istnieje możliwość zdobycia zapasowej mapy, lecz będzie musiał udać się po nią do punktu twojego asystenta ING. A w finale każdy dodatkowy krok może kosztować uczestników zwycięstwo. Oh my god! Jest Max, aż się wylewa. Mleko zostaje z tobą, a ja potrzebuję od ciebie zamówienie. Dziękuję bardzo. Futurystyczne średniowiecze. Dobra, XV wiek. No średnicę niby ma w porządku. No wysokość, tutaj jest trochę więcej, tu jest trochę mniej. Dobra, no mi się ten garnek podoba, nie mam żadnych zastrzeżeń. Dziękuję pani bardzo. Może poczekam z tobą. Może poczekamy razem. Żartuję. Nie no, trzymaj się. A co masz? Podwodny. No dobra, to pa. Kurde, gdzie jest moja mapa? Ukradłaś mi mapę. Ukradłaś mi mapę. Chcesz mnie przeszukać? No serio, możesz mnie przeszukać, jeśli chcesz. Pokaż, czy to nie jest moja. Ale proszę mi nie demolować pracowni. Ej, wiedziałam, że to zrobisz. Ukradłaś mi mapę. Pokazuj plecak, kur. Pokazuj plecak. W końcu średniowiecze, dokładnie. Zabierzesz mi To jest niemożliwe. No nie gadaj, że mi zbierało łapę. Może na dół poleciała. Kur... To jest niemożliwe, że ja sobie nie mapę.
Ej, dobra, czy ktoś kiedyś przegrał przez to, że zgubił pierdol mapę? No to już jest GG, kurwa mać. Jak ja mogłem zgubić mapę, no? Jedyna szansa to jest kogoś spotkać i wziąć od niego zdjęcie mapy. Od nawci to nawet nie chciałem brać, bo kurwa ją nawyzywałem, no. Chyba się zazwyczaj zwycięż czy nie? No, myślę, że dobrze. Mylisz się, nawcia. Ale miał być garnek, nawcia. Miał być garnek, a nie gar. Za dużo ślimaczków na dole. O Jezu, nawcia od nowa. Nawcia od nowa. O Jezus, nawcia. Co ty żeś odjebała za kaszanę? Nawcia, ale odjebała kaszanę, nie? Dobra, po 15 minut. Tak samo nigdy nie lepiłem jak ty, a i tak mi się udaje. Ale serio się poddałaś, nawcia? Tak. Bo ja się śmiałem, ale ty się serio poddałaś. To, że pół internetu zobaczy, że nie umiesz lepić garnka, to jakby jest okej, nie? Może jakiś, nie wiem, tematów poszukaj z panią wspólnych. Raczej na pewno nie jest to garncarstwo. No jak Może poczekamy razem. Żartuję. I jak? Ile jeszcze? Ostatnie 5 sekund. 4, 3, 2, 1. Let's go! Proszę bardzo, to dla ciebie. I to również dla ciebie. Zamówienie, jak garncarz potrzebuje do pracy. Czy pani tego przypadkiem nie potrzebuje? Tak, zdecydowanie, jakby ślinie się na niego już od 15 minut, jak tu ze mną stoisz. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. To dla ciebie. Teraz do kościoła. Graf, Nawcia i Karol rozwiązują zadania w błyskawicznym tempie, ale Oliwia również ciśnie pełnym wiórem. Od finałowej lokalizacji dzieli ich już naprawdę niewiele, a następne kilkanaście minut zadecyduje o tym, które z nich ukończy zadania jako pierwsze i ruszy na ostatnie miejsce finału programu Sabotażysta, 5. edycja. Ej, Graf, mam do ciebie sprawę. Mogę ci wszystko powiedzieć, tylko pokaż Jak mi mi powiesz, mapę. gdzie jest garncarz, to ci powiem, gdzie jest ktoś Tutaj, inny. tutaj. Dobra. Musisz mi pokazać mapę. Którego szukasz? Jak to się nazywa? Pokaż mi swoją, ja ci pokażę swoją wtedy. Pokaż, proszę. Pokaż mi swoją, ja ci pokażę swoją. Mam w plecaku. No to wyjmij. Nie mogę teraz wyjąć. Którego szukasz? Mleczarza. Ja wiem, gdzie on jest, pokaż mi dokładnie budynek garncarza, ci pokażę mleczarza. Chodź tu. Dokładnie ci powiem co? Tu. Dobra. Potrzebuję zobaczyć to. Tam w bramie. Tam w bramie. Której? Jedynej. Karol w dalszym ciągu niesie przy sobie misterną skrzynkę, z której coraz częściej wydobywają się niepokojące dźwięki, coraz bardziej regularne, coraz trudniejsze do zignorowania. Zgodnie z instrukcją może ją przekazać dalej lub zatrzymać przy sobie. Jednak pamiętajmy, że jesteśmy w Sabotażyście i to finale programu, więc każdy przedmiot, który odlicza, może nieść za sobą konsekwencje. Cieszę się, że przybyłeś. Cześć, witam. Witam. Zapraszam cię do pracowni. Mogę to i położyć, masz żeby- jechać. Musisz to niestety trzymać w ręce. Właśnie mi czas minął. Dobra, możesz rzucić. Plastelina. Na szczęście nie mam już obciążenia. Dzięki. Witam. Musisz wydoić krowę do tego drewnianego wiadra i z wiadra dopiero przelewasz do fiolki. Nie mam krowy. Mleczarz. Dzień dobry. Trzeba poczekać, żeby wykonać zadanie u mnie. Będę to długo robić. Ukradać mi mapę. Jest boss? Zatyczkę pokaż. Czar eliminacji zadziałał. Odpadasz z programu. O kur... Skrzynia wybuchła, co oznacza eliminację z programu. Oh, shitcik. God damn. Karol, otrzymując skrzynię, stanął przed wyborem, który niestety, jak się okazało, był znacznie ważniejszy niż mógł przypuszczać. Zaważał o jego dalszych losach w finale. Niestety, ale nie zdecydował się przekazać skrzyni dalej, ignorując sygnały, jakie mu dawała. Karol odpada w tym momencie z programu i nie może już brać udziału w finale. I niestety, tak blisko, a tak daleko. Ta skrzyneczka mnie ciekawi, kurczę. Szczerze? Ja myślę, że ta skrzynka, for real, to ona jest useful. Ja jej nie oddam. Taki mam plan. Odpadłem chyba w jeden z najgorszych sposobów, jakie się dało odpaść. Trochę jestem zły. Gdybym oddał tą skrzynkę, to mi się rozjebał wszystkich, nawet bez tej mapy. No mogłem to dać nawci, tak szczerze.
Z perspektywy czasu, na chłodno, uwzględniając wszystkie informacje wyniesione z pokoju sabotażysty, decyzja Karola mogła wyglądać zupełnie inaczej. Zgodnie z zasadami skrzynkę można było przekazać dowolnemu uczestnikowi, a ten byłby zobowiązany ją przyjąć i nie miałby możliwości jej zwrotu do nadawcy. Oznaczało to, że odpowiednio rozegrany ruch mógł całkowicie zmienić układ finału, w tym doprowadzić do eliminacji konkretnej osoby, na przykład Nawci, która była przy nim w momencie wybuchu skrzyni. Widzowie, jak i wszyscy kibicujący mi, widzowie w programie, jeśli ktoś mnie polubił, nie znał czy coś i mi kibicował i zobaczył teraz, że ja przegrałem, to mam nadzieję, że się nie zawiódł, bo naprawdę odpadłem przez taką głupotę. Jakbym nie dobiegł, albo dobiegł ostatni, to czułbym, że jestem leszczem, ale tak szczerze odpadłem przez głupotę. Ale tak się zdarza, pieprzeni sabotażyści. Dobra, proszę bardzo. Zatyczka. Mleko zostaje z tobą. Dostajesz ode mnie zamówienie, które musisz do mnie dostarczyć. Proszę. Garnek zostaje u mnie. Ty dostajesz ode mnie tą oto kartę. Złote monety jakieś masz? Mam 3, no. Chcesz wydać wszystkie 3? A jeżeli mi dasz sitko, to jak najbardziej. Tak. Naprawdę? Z pocałunkiem ręki. 3 monety za sitko. Myślę, że to jest dobra inwestycja. Graf podczas pracy zwrócił uwagę na leżące obok sito, które może być bardzo pomocne do wykonania zadania u rolnika. Przypuszczał, że po prostu dokona transakcji, ale nie był świadomy tego, że to sito zostawił tam Disco Karol. To niewątpliwie błąd. I choć dla Karola wiele nie zmieni, to dla Grafa będzie to ogromna pomoc. Twój szczęśliwy dzień, gdyż ktoś te sito u mnie zostawił wcześniej. Proszę cię ślicznie. Dziękuję. Dziękuję ci Transakcje bardzo. z tobą to czysta przyjemność. I z tobą Naprawdę, również. dobry chłopak to jest. Ktoś zostawił sito, bo już wcześniej to zrobił to zadanie. Może mi pan powiedzieć, jak najszybciej dojdę do ulicy Podgórna. W tamtą stronę. W tamtą. Dobra, lecimy. Ja ci powiem, że już wysiadam pod względem biegania. Ciężko mi strasznie. Bardzo mi się to podoba. Mi również. Ja to Proszę biorę. bardzo. Ja To dla biorę. ciebie. Proszę Jak bardzo. to stłuczę, to przypuszczam, że mam... Witam ponownie. Witam. A drugie zadanie masz dosłownie za moimi plecami tutaj w hotelu. Dobra, dziękuję Proszę. bardzo. Dobra. Dzień dobry. Gdzie masz zadanie? Pokażę ci dosłownie blisko. To Potrzebuję jest tutaj, tego za hotelem. garncarza. Te drzwi. Te drzwi, tutaj chodź. Dobra. Okej, my obiegliśmy całe wszystko dookoła, tylko po to, żeby mnie kurczę to z powrotem. Dobra. Hi girl. Ej, stara mi tak słabo idzie, nie? Weź mi nic nawet nie mów, masz sitko? Nie. Okej, bo będzie potrzebne bardzo sitko, to ci tylko powiem. Czuję, że w chuj odstaję od dziewczyn pod względem biegania i tak dalej. Mimo tego, że ja trenuję, ale jestem giga zmęczona. Druga próba. Poproszę, nie chcę robić. Nie, ja zrobię to tak. Wiedziałem, że nie opłaca się tego robić rękoma. Kto wymyślił dziurę w tym urządzeniu? W granicach akceptowalności? Jeszcze masz na stole rozsypane. Dobrze. No zobaczmy. Tutaj drobna niedoróbeczka. Tutaj ten rancik by trzeba było poprawić delikatnie. Tutaj żadnych zastrzeżeń nie mamy. Średnica jest w porządku. Już, to takie zdobienie, żeby góra była nieregularna. Rozumiem. Bardzo mi się ono podoba. Okej. Jak najbardziej zaliczam. Super, Zapraszam. dziękuję. Powodzenia. Dziękuję, a ja coś mam od razu. Proszę. Dziękuję bardzo. Ja to już zgłodniałam. Bardzo mi się to przyda, więc ja również mam coś dla ciebie. Proszę bardzo. No ale ewidentnie, jeżeli ktoś się zostawił tam, to znaczy, że ktoś tym to wcześniej zrobił. Uczestnicy jeszcze w sercu Poznania. Trochę czasu tutaj jeszcze mam. Tymczasem wy możecie wbić na mojego Instagramka. Tam mamy zajebiste foteczki z programu. Z wszystkimi uczestnikami, bardzo różne, w pięknych strojach, w cudownym klimacie. Wbijajcie, koniecznie śledźcie. Czy ja bym mogła zobaczyć wysokość tego garnuszka? Myślę, że jeszcze tak z 2 wężyki chyba będzie. Ja mam nadzieję, bo to nie ma czasu. Dzień dobry. Dzień dobry. Coś potrzebujesz? Sitko.
A coś podobnego do sitka? Jakoś w apteczce może być gaza, jeśli ci to pomoże. No jedna monetka. Jedna, tak malutka. Biorę apteczkę. Zostałam oszukana, oskamowana, no jest gaza. No jest? A może czołówka? Naprawdę, bo ciemno jest. Na razie podziękuję. Do weryfikacji, proszę. Jest dobrze, dorzuć to do tego, ja już w moje zamówienie. Graf, świadomy tego, że inni uczestnicy mogli jeszcze nie wykonać tego zadania, schował sitko w miejscu, w którym go na pewno nie znajdą. Przed Oliwią i Ulą ciężkie wyzwanie, bo jako jedyne nie wykonały jeszcze tego punktu i z pewnością nie zdają sobie sprawy, jak bardzo sito może być w nim pomocne. Ja jako rolnik potrzebuję od ciebie mleka. O kuźwa, to ja muszę itemy handlować. Trzymaj. Dostajesz kartę profesji rolnik. Dodatkowo twoim itemem jest... Młynarz potrzebuje... Ja do młynarza muszę wracać. Mleczarz potrzebuje do pracy garnka. Garnka tam pobiegnę, się pozbędę. Lecimy do niego. Ja mogę to oddać wcześniej. Graf dopiero w tym momencie zorientował się, że w całym finale, oprócz wykonania zadania na punktach, musi on też dostarczać produkty z innych miejsc. Teraz będzie on musiał nadrobić trochę trasy i wrócić do punktów, aby dostarczyć produkty i pozyskać od nich karty profesji. A ja tylko przypomnę, że każde, nawet małe opóźnienie może zaważyć o zwycięstwie w finale. Szkoda rolnika. Brawo! On powinien tu być. Jest. Zobaczmy, czy to działa. Dobra, czy możemy jeszcze raz przyłożyć? No myślę, że jest w miarę, aczkolwiek tutaj do poprawy. Kurde. Skończyłam już. Mamy oddzielone. Nie ma tu ani jednego ziarenka. W takim razie otrzymujesz ode mnie ten oto worek z pszenicą oraz zamówienie. A, mam mleko. Proszę bardzo. Ty masz coś dla mnie? Mam piękny garnek. A to nie u mnie? Jak to nie? O Boże. Ty nie jesteś od garnka. Ty masz coś dla mnie? Mam. Co potrzebujesz? Ziarno najlepiej, do mielenia. Super. Za to dostajesz kartę profesji. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci również. Piekarz potrzebuje mąki. Mąkę dostałem od ciebie. Dostałeś? Mogłem mu dać, ale oczywiście nie czytam. Jest flaga. Witam szlachtę. U mnie do wykonania jest praca. Praca. Chciałam spróbować ponownie. To sitko jest do użycia? Nie, jest do kupienia. Za ile? 4 monety. Biorę. Po co ja tą apteczkę kupowałam? Choć Graf schował swoje sito, to Nawcia zostawiła je na widoku rolnika, a jej gapiostwo sprawiło, że Oliwia zaoszczędziła co najmniej 15 minut, mogąc odkupić sitko, bo rozsądnie zostawiła część swoich monet na finał. Dobra. Jeszcze trochę potrzebuję. Tak, to można żyć. To zabieram, a tobie daję. Proszę Dziękuję bardzo. ślicznie. Dziękuję również. Szczerze widzowie, potem będę 3 dni leżeć w łóżku, nic nie robić, albo grać w CS:GA. Strasznie bym pograła w CS:GA. A, garnek. Mamy. Garnek, mam garnek. Graf, który ukończył już wszystkie zadania, właśnie dostarczył przedostatni produkt do garncarza. Został mu tylko jeden produkt do dostarczenia, ale Nawcia i Oliwia depczą mu po piętach. Jest, już Za zajebiście. wykonaną pracę dostajesz nagrodę oraz specjalne zamówienie dla mnie. Tak, już mam dla pana zamówienie. Proszę. Wszystko się zgadza? Dostajesz ode mnie. Dzięki. Proszę bardzo. Zajebiście. Skończyłam. Michał, zapraszam Cię do mojego stanowiska. Zamówienie dla Ciebie, dla mnie jako rolnika, żeby Mam. uzyskać... Tak, masz od razu? Proszę. W takim razie otrzymujesz kartę Dziękuję profesji rolnik bardzo. i jeszcze masz ode mnie do zabrania zboża. Młynarz potrzebuje tego, czyli tutaj musimy się wrócić do tego, co byliśmy. Graf dostarczył wszystkie produkty. Przed nim ostatnia prosta do miejsca finałowego. Ale zanim musi rozwiązać zagadkę, która czeka na niego w punkcie asystenta ING.
garnek. Czy coś jeszcze miałam dać? U mnie wszystko. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. Znowu się widzimy. Taka zdyszana. A co to? Mąka do siebie. Jako, że przyniosłaś mi mąkę, oficjalnie dostajesz kartę profesji piekarza. Asystent ING. Mam wszystkie karty, ale lecimy do tego asystenta. Graf, Nawcia i Oliwia pozyskali wszystkie 5 kart profesji. Dzieli ich zaledwie kilka minut, choć odwiedzili punkty w różnej kolejności. Otrzymają teraz zagadkę odnośnie finalnej lokalizacji, a ten, kto najszybciej ją rozwiąże i dobiegnie do miejsca finałowego, czyli Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, wygra 5. sezon programu Sabotażysta. Gdzieś tam, gdzie ciepłe miejsce na myśl przychodzi. Ciało się schodzi. Skąd czterołap pochodzi? Poznański lód na tym się schodzi. Gdzie słońce wschodzi, na wschód. Wschód jest tam. Trzymaj się. Drodzy widzowie, jeszcze trochę muszę poczekać, ale nasze miejsce finału robi już powoli robotę. Naprawdę wygląda to potężnie. Jeśli będą dobrze rozkminiali zagadkę na temat finałowej lokalizacji, to trafią tu szybko. Pytanie tylko kto? Gdzie poznaniaki latem schodzą? Tutaj jest jakaś plaża, jakiś bulwar niedaleko? Na wschód, więc w tamtym kierunku. Ej, szczerze mówiąc, ja się nie zdjęcia. Słuchajcie, może mi pomożecie. Idź tam, gdzie ciepłe miejsce na myśl przychodzi, gdzie ciało się schłodzi, czyli może jakaś woda, gdzie poznański lód latem się schodzi, a tam się schodzi Nad Wartą, gdzie poznański lód. Czy to jest jakieś konkretne miejsce, czy po prostu nad Dużo ludzi generalnie, tam 18 minut stąd. Most Rocha. Dobra, idziemy na Garbary, w prawo, cały czas na Garbarami i ulicą Grobla. Nie wiem, czy to jest to. Tam, gdzie ciepłe miejsce na myśl przychodzi, gdzie ciało się schłodzi, skąd wszędzie... Nad Wartę? Jezioro Maltańskie, to może być to, ale no ja nie chcę cię pchać. Dobra, trudno, dziękuję. Szczerze myślę, że nie mamy innej opcji i że to musi być dalej od rynku, tylko na przykład trzeba znaleźć transport samochodem i się wywalić do kogoś do auta. Nad punktem ING jest piekarz. Powiem tak, ja tu... Choda widzę. Jezioro Maltańskie. Malta, Tu a patrz, Czterołap. patrz. Jak się kojarzy Czterołap z Maltą? Czterołap? Pies, Maltańczyk pies. Malta. Zobacz, my jesteśmy tu jest Tak stary jest. rynek, a Malta jest tutaj. O, skurczybek. Możesz, ale... Ej, wiesz, gdzie jest moc Świętego Rocha nad Wartą? Tak! Co, masz challenge? Na Świętego Rocha biegniemy? Tak. O Jezu, tego są kondycje, ale biegniemy. Nie, ja już nie mogę. Musimy iść na most Świętego Rocha. Musisz mi pomóc, proszę cię. Dobrze. Most Świętego Rocha jest dosłownie obok. Ale musimy trochę skręcić. Na tym rynku ogólnie musi coś być. Ja tu krążę jak debil po prostu. Ale dobra, no. Cóż mogę rzec? Muszę mieć podwózkę na Jezioro Maltańskie. Damy radę się dogadać, bo nie mogę używać pieniędzy. No ja niestety nie mogę, bo ja mam za to kary w pracy, nie? Okej, Bo to nie jest moje auto. Okej, zwróćcie uwagę. Po tej stronie pula uczestników, czyli prawie 40 000 złotych. Tutaj pula sabotażystów. 60 000 złotych znajduje się dokładnie w tej skrzyni. Jestem ciekaw, kto i po jaką pulę pierwszy tu przejdzie. Masz hulajnogę? No nie, Ale tu! Możesz ją wypożyczyć? Ale ja mogę tylko jedną, tak? Tak, mogę zjechać z tobą. Dawaj, proszę cię szybko. Ty jedziesz pierwszy, ja jadę za tobą. Stoję za tobą i cię trzymam, okej? Dobra. Tylko się nie błagam. Spokojnie. Odpowiadasz teraz za moje życie, stary. Dobrze. Lecę jak najbardziej na wschód i będę miał... Jak się nazywa ta kładka? Berdychowska. Berdychowska, dziękuję wam ślicznie. Berdychowski. Później cały czas prosto, tu mijasz Politechnikę. Mijam Polibudę i w Tak, i lewo. tu masz lądowisko. Ciało się schodzi na lodowisku. No, tam jest lądowisko. Jestem wam tak bardzo wdzięczny. Dziękuję wam ślicznie. Życzę miłej nocy. Gdzie jest młynarz? Chodź, przyjdziemy się każdym drzwiom po kolei. Jesteśmy tu już chyba 4. raz ogólnie. Mam ogromną prośbę, potrzebuję za darmo podwózki na Termy Maltańskie. Damy radę? Teraz? Teraz. Ja mam mega mało czasu. Niestety nie mam nic, co wam dać, po prostu mogę poprosić. Dawaj. Dzięki bardzo. Ja pierdzielę. Jak szybko się udało.
było. Ula szuka w tej chwili lokalizacji trzeciego punktu i dalej się nie poddaje. Natomiast nasza trójka już pędzi do finalnej lokalizacji. Nawcia ruszyła hulajnogą, Oliwia autem, a Graf biegnie ile sił w nogach. Zobaczymy, kto z nich wygra finał i zgarnie główną nagrodę. Rozwiązałem ją, panie. Widzisz Świętego Rocha? Słucham? Widzisz Świętego Rocha? Cały czas prosto. A biegł ktoś przede mną? Tak, zawsze. No i Graf wystrzelił. I słusznie, bo Nawcia już kieruje się w tamtą stronę. Biegnę teraz na most Świętego Rocha. Tam podobno ludzie schodzą się w lato. To jest najbardziej popularne miejsce. Jest to nad Wartą. I mam zobaczyć, czy tam będzie finał. Zobaczymy. Przepraszam. Kładka, żeby nam pójść. Prosto. Dziękuję bardzo. Nawcia to wygrała. Nie jestem nawet wkurzony. Dla niej się mogę tylko cieszyć. Most Świętego Rocha. Ej, tu nic nie ma. Nie. Dobra, a jakiś taki znany punkt na Malcie, wiesz, kojarzysz czy nie? Znany punkt na Malcie? No gdzie się poznański lud schodzi? Trybuny zielone. No to podjeżdżasz Tu na dół i w lewo. I wiesz co, no ja tam niezbyt mogę dojechać, nie? No ja tam nie dojadę pod trybuny, stąd macie... Jakkolwiek bliżej, czy to jest najbliżej? Mogę kawałek jeszcze. Siema, sorry, jezioro Malta? Lodowisko jakieś? Polibuda jest tam, tak? Dzięki. Ej, przepraszam, jesteście z Poznania? No trochę. Pomożecie mi? Ale masz. Ciepłe miejsce na myśl przychodzi, gdzie ciało się schłodzi, gdzie poznański lód latem się schodzi, gdzie słońce wschodzi. Nie no, ewidentnie Warta, ale jak wschód schodzi, to myślę, że na A czy wschód. jest coś innego tutaj, gdzie możesz się wykąpać w lato? Malta? Jezioro Maltańskie? To nie jest daleko? Nie, no to tu i w lewo. Tak, tu i w lewo i dokładnie tam za uniwersytetem. Tam Tędy na i dół. w lewo. Dobra, dziękuję bardzo. Serio, bardzo nie dziękuję. pomogę. Wszystkiego dobrego. I wzajemnie. Ulica Woźna. Tu był mleczarz, a tutaj garncarz. A rolnik jest w ogóle jeszcze tam. Ja nie wiem. Lodowiska Malta szukam, nie wiesz czy to jest? Czyli dalej przez składkę i na podwójnej jezdni w lewo. Dziękuję ci za bardzo. Muszę dostać się na Maltę jak najszybciej. Czy możesz mi pomóc? To jest tutaj cały czas prosto. Ale jakby ja będę biegła, to nie dam rady. Pomożesz mi, proszę? Tak? Dobra, okej. Muszę się tam jak najszybciej dostać, a nie dam już rady biec. Proszę. Gdzie musisz jechać? Na Maltę. Ktoś tam biegnie. Nie no, tu są te trybuny zielone, nie? I raczej by było oznaczone jakimś światłem, robiąc go wtedy jakąś pulą. To jest w tamtą stronę, czy w tę stronę? Jak na rynku deptakowym przejdę przed samochodem, one jadą 5 na godzinę, to tutaj to nie jest czynnikiem, ale gdybym mógł przebiec przez taką jezdnię, żeby wygrać, to bym nie przebiegł. Zdrowie ma się jedno, a to jest tylko program. Gdzie poznański lód latem się schodzi. Kierunek, gdzie słońce wschodzi. My to będziemy. I jest to dla mnie mega ważne, żeby właśnie tam dotrzeć i dziękuję wam bardzo. Przepraszam, mam takie pytanko. Ciepłe miejsce na myśl przychodzi, gdzie ciało się schłodzi, skąd czterołap pochodzi, gdzie poznański lód latem się schodzi, kierunek, gdzie słońce wschodzi, czyli jezioro maltańskie, bo nie rzeka, nie strumień, czyli jezioro maltańskie. Znaczy generalnie tam, z tamtej strony Malty są rozpalone... Pochodnie? Tak, Z tamtej strony. tak, na tamtym końcu. Oliwia dotarła nad jezioro, ale ze złej strony. Przed nią ostatnia prosta i ma ten finał. Biegnie! Zapraszam do mnie! Zapraszam do mnie! Jesteś, Oliwia! Jestem z siebie mega dumna. Się bardzo cieszę, że tak daleko zaszłam. Laska, jazda! Jesteś, Oliwia! Tu szybko, bo cię zaraz dogoni! Jesteś, zrobiłaś to! Remek!
Drodzy widzowie i Oliwio, jesteś trzecia w programie Sabotażysta. Tak myślałam. Jestem wam niezmiernie wdzięczny, bez was bym tego nie osiągnął. Graf był po prostu moim największym zagrożeniem. Nawet kiedy wszystko wygląda jak największa porażka, to jest jeszcze zawsze jakaś możliwość. Bardzo bym nie chciała płakać, ale to są takie emocje, jest mi mega ciężko. Jak Nawcia to wygrała, nie jestem nawet wkurzony. Dla niej się mogę tylko cieszyć. Jesteś! Nie mów mi, że przegrałam! Siema! Nie mów mi, że przegrałam, że jestem druga. Taka zmęczona. Drugi czy trzeci? Witam cię serdecznie! Drugi czy trzeci? Cieszę się, że jesteś. Cieszę się, że jesteś. Nawcia już była. Nawciu. Graf! Mój drogi, jesteś zwycięzcą programu Sabotażysta, 5. edycja! Gratulacje! Wygrywasz to, jesteś! Wybierz odpowiednią pulę sabotażystów czy uczestników. No wiecie już jaką mam rolę, jestem błaznem, więc muszę wziąć to. Oczywiście, że tak. Gratulacje, wygrałeś ten program. Jazda! Damy mordo! Siema! Błazem! Bez się cieszę, że tu jestem. Nic nie mówi chłop. Jesteś druga na finale, ale brakowało ci naprawdę niewiele. Ile? 3 minuty. Ja wiem. 3 minuty ci brakowało, ale widzę po tobie, że dałaś się wszystko. Wzięłam pomoc facetów, którzy mnie wywieźli. Wiem, byłaś tu obok. Wygrałabyś to 10 minut temu, gdyby cię nie wywieźli tak daleko. W moich oczach jesteś zwycięzcą. Ja myślałem, że ty wygrałaś. Ja biegnę na tym most Świętego Rocha, jakieś chłopy mówiły, że już byłaś przede mną. A mnie wywieźli faceci. Powiem ci tak, Nawcia, że jakbyś ty wygrała, to bym absolutnie nie był zły. Od początku mieliśmy sojusz. Jesteście wielcy. Ja jestem zadowolony, że jesteśmy w pierwszej dwójce. Patrz, jakie ognie cię ominęły. No to jest już wodna, a ten garncarz jest tam. Ej, czuję odcisk na stopie, mi się zrobi. O Jezu. Drodzy widzowie i drodzy uczestnicy w szczególności, jesteśmy po finale. Dowiedzmy się zatem, kto był sabotażystą w 5. edycji programu Sabotażysta. Było ich w tej edycji 2. Kobieta i mężczyzna. Mężczyzna, który był sabotażystą w tej edycji, to Pasza Papito! Był sabotażystą w 5. edycji programu Sabotażysta. Pasza Papito, sabotażystą 5. edycji. Tak, człowiek was rozgrywał. On miał taką gierkę na zasadzie luz, blues. Ja się nie staram, ja trochę jestem obok, ale trochę chcę wam pomóc. Wiecie ile on błędów? Specjalnie? Ja to tak, kręciłem kłódkę, śrubeczki od buteleczek i więcej nie dam rady zrobić. W tą stronę trzeba już, jak się przez szereg będę wychylał, no to myślę, że dostanę szybciej kika niż się spodziewam. No zapie... człowieku leciutko. Lepszego zadania nie mogłem mieć. Lepszego zadania nie mogłem mieć, chłopie. Naprawdę, będzie ze mnie dumny. Trzymam kciuki. Masz ten herb? No to widzisz. Nie masz herbu? Ten też żył tam, no to widzisz. Za dużo generalnie słabo rozkminę. Za dużo zajmują się pierdołami. A no Pasza, ty tak się skrył, hopie, coś już jest zmęczony, nie? Jesteś jeszcze tam, czy nie? Lepiej nie gody, hopie, bo ty masz dalej zakaz, nie? Są odkryte już, tak? Czy co? Oni odkrywali, czy nie? Nie wiem, ale kasa z pewnością ucieka z waszego konta. W tym zadaniu sabotażyści wygrali 5400 zł. Zbij portret przeklętego uczestnika.
No nie ma szans, żebyś tak nisko uderzył. Nie, no myślę, taką robotę w nocy powiem ci, że... W ścianie dziura. No, mówiłem ci, na koszt firmy to wkładamy. Podpaliłem tutorial, jak rzucać toporkiem. Ostatnie 15 minut przed tym lustrem w pokoju, wiesz, ręka prosta. A ty potem w gaciach. W gaciach, na busaka jeszcze wszedłem. No i co? Sabotowanie ci się łatwo trafiło. Generalnie najlepsze jest to, że grupa mnie wybrała, nie? Ja byłem to ci fest broni. No generalnie powiem ci, pierdolona ta lupa jest, ty. Mam nadzieję, że w ogóle wiesz, tak będą to robili, że nie będą się nic otwierać. Jakieś cyfry tam latały, trochę przypaliłem głupa, że tutaj jakieś 6 odwrócona, 9 jakaś, nie mogłem zobaczyć, co to się dzieje. Trochę ta luneta była jakaś taka dziwna, nie można było jej jakoś skalibrować, ale myślę, że też grupa się nie popisała, a ja im w tym też pomogłem delikatnie. Rozbić sojusz. Mam na to pomysł, generalnie. Myślę, żeby Tripsa pożegnać. Ale mimo wszystko Trips. Dzisiaj jest moja rola, żeby na niego zagłosować. Mam nadzieję, że na koncert mnie zaprosisz, tak czy siak. Rozbity sojusz. Graty. Ja bym to powiedział well done. Dowiedziałem się, że musimy wybrać kogoś do egzekucji i padło nam Fashion. Już mnie zaskoczyło, że Fashion wyleciała. Mam pewien, że zaskoczyło mnie. Myślałem, że ona będzie bezpieczna. Ja taki jestem, chorągiewka. To jest mój oficjalny apel do jakichkolwiek sabotażystów, którzy na przykład może zostali w tym programie lub nie. Proszę nie robić mnie bo jestem na to, jak widać, bardzo podatna. Ja myślę, że już zostały zrobione. Wybierasz osobę, która w tym momencie opuszcza program. Tu i teraz. Pasza. Przepraszam. A ludzie, no wiedziałem, że tak będzie. You are not my friends. You are my brother, my friends. Nara. Zobaczycie sobie film dodatkowy po całym programie z wszystkich scen sabotażu, to oszalejecie. Ale nie wszystkie jego sceny sabotażu były. Bo Susan, która była uczestniczką, nie sabotowała. Jezus. Nawcia była sabotażystką programu Sabotażysta 5. edycja i zrobiła taką gigantyczną robotę, że to się w głowie nie mieści. Zmusiliście ją na paluszki, nie paluszki, inne rzeczy. Musiała w to brnąć, ale to co zrobiła... Ja tak już myślałem dzisiaj, nie? Bo dzisiaj tak myślałem. No witam. Wykonałeś zadanie? Zadanie ze słowami. Już wam powiem, co powiedziałam. Miałam do powiedzenia parę słów. Szachy i dorożka. Start sabotażysty, piękna dorożka, mamy grafa, który gra w szachy. Pierwsze zdanie i już mam 2 słowa. Wy zarąbiście. Marchewka i memento mori. To, co my gadaliśmy. No tak. Marchewkowa królowa zostaje zaraz tylko w naszych głowach i memento mori i po prostu głosujemy na to, co mówiliśmy. Czekaj, czy to jest wtajemniczona? No, Nawcia byłaby dobrym sabotażystą. Mam Tripsa, mam Ulę i mam Oliwkę. I do tego jeszcze mam osobną grafa. Ale Trips do mnie podszedł i mówi tak. Siema, sojusz, a jak? Ale ogólnie, jeżeli okaże się, że któraś z was jest sabo, to ja jestem... No ja tak sobie pomyślałam, że... Osiągnięcie pierwszego poziomu presji sabotażysty oznacza dowiedzenie się, kto jest sabotażystą. A drugim sabotażystą jest Pasza. O kurde. Nawcia. Nawcia jest. A ona wie, że ja jestem? Wie. Kurwa, ty patrzy na mnie, ty. Okradnij herb jednemu uczestnikowi. Nie mogłam znaleźć herbu wczoraj swojego i mam nadzieję, że to nie jest istotne, ale pytałam się też wczoraj produkcji, co nie? I oni mi powiedzieli, powiedz to przed kamerą i to mnie jeszcze bardziej zryło. Ja idę sprawdzić. To grubo jest. Jest grubo. Wykonałaś wczoraj zadanie z herbem. Co? Co? Ja myślałam, że się zesrał wczoraj. Jak ten herb po prostu podpierdzieliłam. Ale szczerze, jakbym był sabo, to bym się tak jarał tymi zadaniami, że już dla fanu po prostu je zrobił, a nie starał się popsuć. Zajeb herb kolejny. Nie musisz już ich kraść. Nie. Zapraszam od lewej po kolei. Nawcia, lecisz pierwsza. Ja pierwsza. I ja powiedziałam ci, że na ciebie nie będę głosować. Nieważne, czy jesteś sabo, czy nie. Ty masz zaufanie u mnie, niezależnie jaką masz rolę. Dokładnie tak samo.
Ale ogólnie Graf wie, że ja na niego zagłosowałam. Skąd to wie? Bo widział, że się popłakałam i on chyba to czuje. I mi jest mega przykro. Ale tak serio. Nie macie pojęcia, co ta dziewczyna przechodziła i jaki mętlik miała w głowie przez wszystkie zadania i trudności, jakie przed nią stawiałem. Ale z oczywistych względów w programie pokazaliśmy tylko twarde oblicze Nawci. Rolę sabotażysty rozegrała idealnie. No dawaj. Ogólnie ja jestem tak zdecydowana, bo ja tak lubię tych wszystkich ludzi, źle się z tym czuję. To jest gra. Źle się z tym czuję, że muszę ich okłamywać, ale szczerze, no nikt mnie nie podejrzewa. Nikt, jesteś totalnie clear i jest naprawdę bardzo dobrze. Emocje widzę, łapie ci górę. Przybijesz tego, że mówię, ale może nie, jestem z siebie mega dumna, ale... Ej, ale tak działasz. Ty tak działasz skutecznie, że to się w głowie nie mieści, ty. Słuchaj, matematycznie to jest prawda, że jeżeli jest 12 osób i jest 3 sabotażystów plus błazen, to u nas może Mnie mega też duża mnie też to szansa. zestresowało, no. Ja wam mówię, sram na to. Sram na to, czy w naszej grupie są sabotażyści. Mam immunitet i zrobię wszystko, żeby jako sabotażysta ochronić Oliwię za ten herb, za to wszystko. A teraz jako uczestniczka. Bardziej, to bardziej. Przeszkodź. Nawcia, weźmiesz ten, bo zapomniałam, ten metalowe. Stwarzajmy pozory, że biegamy i dużo robimy. Masz kolejne hasło. Tron. O kurde. Ty akurat trafiłaś na to hasło. Doskonale wiesz, czym jest Zimon, twoim kotem. Ej, to jest w ogóle podwójne dno. To jest do... Ty akurat tu trafiłaś, bo zakończyłaś wątek, a wcześniejsze zakończone wątki wywalaliśmy z pokoju. Więc już po twoim wejściu tutaj nie będzie Giny. Ja wiem. Po pierwsze, przepraszam. Ej, nie przepraszaj, nie przepraszaj. Teraz już doskonale wiesz, o co kurde chodziło z tą skrzynką. To była pułapka sabotażystów, a dokładniej sabotażystki. Chciałabym użyć mojej karty czar eliminacji. Chciałabym dać skrzynkę Karolowi. Czar eliminacji zadziałał. Odpadasz z programu. O kur... Karol odpadł przez skrzynkę, którą mu dałam. Jako sabotażysta. Miała równoległy drugi sklep pod ziemią. Taki jak wy tutaj. Mechanizm skrzyni, którą dostałeś, była skrzynią czasową, bombą tykającą. Zagadka, którą miałeś na tej skrzyni, nie mówiła w sposób bezpośredni, czy to jest dobre, czy to jest złe. Nie było to wiadome. Dźwięki się wydobywały też z tej skrzyni, które mogły sugerować coś, że coś się zbliża czasowo. Nawcia, która chciała wygrać ten finał, postanowiła dać tobie tę skrzynię. Z prostej przyczyny byłeś największym znagrodzeniem na niej. Bardzo mi miło, bo myślę, że gdyby nie to, no to myślę, że bym to wygrał. A ja nieskromnie powiem, że myślę, że byłbyś w głębokiej dupie, bo ukradła ci mapę wcześniej. To ona ci ukradła mapę. Przepraszam. Tak też myślałem, bo nie było to możliwe, żebym ja ją zgubił. Pięknie dziękuję, że oglądaliście ten sezon do końca, bo był, mam nadzieję, potężny w swoim klimacie. I napiszcie komentarz, czy się wam podobało. Dzięki wielkie i trzymajcie się, cześć. Yo.